Kokon Xenesis SP Blue. Marzenie chyba każdego terrorysty. Zapraszam na szczegółową relację z tego wydarzenia na mojej hodowli. Pająki dopuszczałem na koniec października. Jest na moim kanale, kto nie widział, jest film z całego dopuszczania. Dopuszczałem również Xenesis White. Wezmę tutaj, wrzucę w opisie filmu linki do tych filmów, jak ktoś by chciał zobaczyć, a jeszcze nie widział. Także dopuszczałem w połowie, nie, pod koniec października. Potem jeszcze w listopadzie poprawiłem. Za każdym razem samice fajnie współpracowały, chciały do samca, także pukały, wszystko było dobrze. No ale jak to ja, chciałem trochę polepszyć. No i umieściłem terraria z samicami w takim bardziej kontrolowanym temperaturowo, jak to się mówi, miejscu i miały tam cały czas w dzień 22 stopnie. A na półkach, które były wcześniej, była tam temperatura różna, bo to wiadomo, mieszkanie się wietrzy, raz jest cieplej, raz jest zimniej. Żeby właśnie temu zapobiec, postanowiłem je przenieść do miejsca, w którym wiedziałem na 100%, że będą miały tak 22 stopnie cały czas, żeby nie miały zimniej. Generalnie nic się nie działo. Pająki wcale nie wychodziły ze swoich kryjówek, w ogóle nie przyjmowały pożywienia, nie jadły w ogóle cały czas. No i to trwało w sumie do początku marca. W końcu zdecydowałem się przerzucić te pająki w miejsca, w których były wcześniej. Straciłem już, jak to się mówi, nadzieję, że cokolwiek będzie. Także czas szybko zleciał, nie spojrzałem, a to już było prawie 5 miesięcy. Także przełożyłem pająki w miejsca, w których były cały czas. No i Xenesis gdzieś po 2 tygodniach, kiedy były na swoich tych starych miejscach, Xenesis White zjadła posiłek i zaraz szybko wyliniała. A Xenesis SP Blue
zaczęła być taka bardziej aktywna w terrarium, wychodziła, wrzucałem tam jedzenie, trochę tam zjadła, bo później widziałem, że jeszcze tam robaczki biegały, czyli była aktywna, jadła, czyli uważałem, że nic z tego nie będzie. Miałem termin ze stolarzem, miał do mnie przyjechać i kilka dni przed jego przyjazdem postanowiłem sprawdzić wszystkie terraria, całą moją hodowlę, czy przypadkiem nie ma jakiegoś kokonu, ponieważ wiedziałem, że stolarz będzie stukał, będzie pukał. Także zacząłem przeglądać i nagle patrzę. Mamy to Xenesis SP Blue. Kurczę, nie wiem jak Wam pokazać, ale spróbuję. Cała szyba przednia jest wilgotna, no ale jest mega wielki kokon. Takiego dużego jeszcze nie widziałem na własne oczy. Na pewno większy o wiele od braszek. No i co? Czekamy, zobaczymy, co z tego będzie. O, tutaj może. Coś pięknego. No, zobaczymy, co będzie z tego. Mamy widok z przodu. Tak to wygląda. No, zobaczymy, co z tego będzie. Dobra, nie przeszkadzamy więcej. O, kokon zjedzony. Jutro miałem odbierać. Leżał tak w rogu terrarium. Straszny smród z niego jest. Rozwinęłem go. No i są takie trzy pajączki, jedno jajko całe, no ale się nie ruszają, że chyba nie zdążyła zjeść albo padły. No, spróbujemy tutaj tak to wygląda. No, raczej z tego nic nie będzie, szkoda. No, jestem ciekaw, no ale to pierwszy kokon, może kolejny będzie udany. Terraria stoją u mnie w pokoju wyżej od mojej głowy, także nie widziałem dokładnie kiedy złożyła samica kokon. Zaglądam tam raz w tygodniu, tam żeby dać wodę czy nakarmić, no ale do tego potrzebuję taboret i tak no często mi się nie chce i przegapiłem ten sam moment złożenia kokonu, chociaż doświadczeni terraryści mówią, że Xenesis składają bardzo szybko i w nocy przede wszystkim. Postanowiłem, że kokon odbiorę po 30 dniach od zauważenia tego kokonu. No ale dzień właśnie przed odebraniem zajrzałem, rzadko kiedy tam zaglądałem. Starałem się, aby nie stresować, ponieważ wiem, że te pająki szybko się denerwują, szybko się stresują. Co jakiś czas zaglądałem tam, no ale niestety no zjadła. Z tego co się orientuję, mogło być tak, że samica wszczyknęła jad do tego kokonu
i po prostu z tego nic nie będzie. No ale walczyłem i tak jak widać na załączonych obrazkach, pajączki jakoś jeszcze dają radę. No i tutaj po 3 tygodniach zauważyłem, brzuszki już miały takie wklęśnięte. Prawdopodobnie za mała wilgotność, choć do końca tego nie wiem. Zacząłem wydzwaniać po znajomych, stwierdzili, że no, trzeba zwiększyć wilgotność. One się tam ruszały, łapkami jeszcze ruszają, no ale no, nikt mi nie dawał, jak to się mówi, takiej nadziei po prostu, że to jest już koniec. No i niestety nie udało się. Szkoda, wielka szkoda. Chciałem przynajmniej zostawić sobie te 3 pajączki, które miały być. Jeden odpadł wcześniej, 2 w tym samym czasie. Po prostu inkubator, jaki zrobiłem, był no, bardziej pod braszki. Teraz już mniej więcej poczytałem, wszystko wiem. Mam nadzieję, że następnym razem uda się. Teraz będę musiał szukać samca i jak znajdę, będę próbował jeszcze raz. Starsi hodowcy twierdzą, że mogę zaliczyć sobie ten kokon do udanych. Ja jednak uważam, że jakbym miał te L1, odchował sobie kilka samiczek, na pewno byłaby większa satysfakcja. No ale co zrobić? Trzeba działać, trzeba próbować. Jak to się mówi, pierwsze koty za płoty. Nie poddajemy się i działamy dalej. Jeszcze korzystając z okazji, że filmik nie jest taki, jaki powinien być, mam dla Was taką ciekawostkę. Te pająki zostały kupione, można powiedzieć, razem w jednej dostawie jako L1. I tutaj chciałbym coś takiego pokazać, że pajączek, który jest po prawej stronie, Brachypelma bomei, jest, no tak uważam, 3 razy taka duża jak auratum z lewej strony. Takie różnice. To są pająki z CITES-em, przywiezione z Meksyku. Na razie ich na pewno nie będę dopuszczał, nawet jak będę uważał, że są dorosłe, ponieważ uważam, że po dopuszczeniu ta wielkość może, może zahamować wzrost i chcę zobaczyć na maksa, jak duże te pająki będą. Jeżeli będzie on już duży, zmierzę go i po kolejnej wylince już nie będą żadne przyrosty. Wtedy już mogę dopuścić, ale dopóki te przyrosty będą się zmieniać, na pewno nie będę dopuszczał. I wziąłem pensetę, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Obydwie kupione jako L1. Jeżeli tak będzie dalej, to naprawdę będę miał na pewno 8 DC bomejkę. Kiedyś 100 lat temu słyszałem, że gdzieś na giełdzie w Czechach widziano 12 DC. Powiedziały mi to takie osoby, którym można wierzyć. No ale czy to naprawdę była bomejka taka oryginalna, tego nie wiadomo. Tak to wygląda.
Ja jeszcze tutaj mam jedną smitkę. Może zamienimy tego. Odstawię. I ta jest, można powiedzieć, no, wylinkę mniejsza. Tak to może teraz w kamerze wyglądać, ale smitka jest mniejsza o wylinkę, a Bomejka jest po wylince, ale jest tak napchana, że jakbym nie zapisywał, kiedy liniała, to bym stwierdził, że szykuje się do wylinki. Już niedługo dostanie ekskluzywny domek i będę karmił i sprawdzał, jak to wszystko wygląda, ale te przyrosty, no sami widzicie, że pokazuję Wam największe, bo mam kilka pająków z tej dostawy, no i trzymane w jednym miejscu, mają te same warunki, ten sam pokarm dostają, a co do czego, może jakoś tutaj tego małego jeszcze samiczkę auratum wcisnę. Udało mi się tak w kadrze zmieścić i tutaj wiadomo, ta auratum jest największa z moich samiczek z tego rzutu. Smitka ma, nie wiem, może dzień lub dwa ma po wylince, ponieważ jeszcze wylinka była taka lekko wilgotna, a Bomejka dokładnie ma 20 dni. Jak to wygląda, taka ciekawostka. Zobaczymy, czy ta auratum dogoni później po wylinkach. Ona liniała w marcu, także też już jest napchana. Też dostanie domek. Ja te pająki, które kupiłem, które przyjechały do mnie z Meksyku, będę traktował jak swoje takie Mercedesy. Dostaną naprawdę super warunki i będę dbał, chuchał. No i może na emeryturę, bo to już niedługo, będę miał jakieś może potomstwo z tego. Samce trzymam w warunkach pokojowych, bez dogrzewania i to też jest z nimi różnie, ponieważ jedne są większe, drugie mniejsze. No ale to wszystko, jak to się mówi, wyjdzie w praniu.
No, trafiła mi się afrykańska terafoza. Wyczyściłem miseczkę. Zaraz naleję wody. Myślałem, że ucieknie, jak zwykle się schowa. A tu bardzo proszę, bucha do mnie. Tu druga pani spokojniejsza, ale ona chyba będzie zaczynała linieć. Także jej wszystko jedno, czy miseczkę umyję, czy nie. A tutaj afrykański wielki potwór. Woda wymieniona. No, nie miałem jak tego zrobić. Brak jednej ręki, ale już ma czyściutko. I dalej poza do ataku. O, a tutaj pani miseczka wymyta. Świeża woda. Oczywiście filtrowana. Pani bardzo grzeczna. No, a z tym to chyba diabłem będę miał przeboje, jak podrośnie. No. No do tej pory, jak coś tam grzebałem w terrariach, to uciekały, chowały się. No a teraz, proszę bardzo, poza do ataku. I to by było chyba na tyle. Szkoda, że tak wyszło, no ale dzięki temu nabrałem już jakiegoś tam doświadczenia. Mniej więcej wiem, jak to się wszystko, z czym to się je. Wiem, że osoby, które czekają na film z budowy regału, muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość, ponieważ ciągle jeszcze walczę. Chcę, żeby był według mnie idealny, także potrzebuję jeszcze trochę czasu. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.